Cześć, z tej strony Krzysiek, witam na kanale Mąż przy garach. Dzisiaj przychodzę do Was z przepisem na prosty, a mimo to elegancki deser, który świetnie sprawdzi się na letnich imprezach. Przygotujemy kruche babeczki wypełnione kremem z mango, które ozdobimy odrobiną bitej śmietany i truskawkami. Jak zawsze zachęcam do zostawiania łapki w górę i subskrypcji. Przy okazji dajcie znać, jakie są Wasze ulubione sposoby na kruche babeczki. Zapraszam Was na film i biorę się do roboty. Przygotowanie babeczek zaczynam od ciasta kruchego. Do dużej miski wsypuję 200 g mąki pszennej, 30 g cukru pudru i jedną czubatą łyżeczkę domowego cukru z wanilią. Składniki suche krótko mieszam za pomocą rózgi do równego rozprowadzenia cukru w mące. Kiedy to nastąpi, dodaję do mąki 100 g zimnego, pokrojonego w kostkę masła. Tłuszcz łączę ze składnikami suchymi za pomocą siekacza cukierniczego do uzyskania konsystencji mokrego piasku lub jak kto woli ciasta na kruszonkę. Jeśli nie macie takiego siekacza pod ręką, możecie użyć zwykłego noża, robota kuchennego lub wetrzeć masło w mąkę palcami. Zróbcie to tylko dosyć szybko, żeby nie ogrzać zbytnio tłuszczu. Po osiągnięciu odpowiedniej konsystencji dodaję do ciasta 2 duże żółtka. Od tego momentu ciasto wyrabiam dłonią. Najpierw krótko w misce tylko do wchłonięcia całej wilgoci przez mąkę, a następnie przekładam je na blat i wyrabiam przez około 2-3 minuty do uzyskania gładkiego i w miarę jednolitego ciasta. Na początku będzie się bardzo mocno kruszyć, jest to całkowicie normalne i nie ma się czym przejmować. Gotowe ciasto formuję w niewielki dysk, przekładam na spory kawałek folii spożywczej i rozgniatam do około centymetra grubości. Następnie szczelnie owijam je folią i odstawiam do lodówki na 60 minut do całkowitego schłodzenia. W tym czasie zajmuję się kremem z mango. Do odpornej na wysokie temperatury miski przekładam 200 g dojrzałego, pokrojonego w kostkę mango. Owoce blenduję do uzyskania gładkiego pióre. Ja to robię za pomocą blendera ręcznego, ale nic nie stoi na przeszkodzie, żebyście zrobili to w blenderze kielichowym. Oczywiście poza potrzebą czyszczenia dodatkowego naczynia. Kiedy owocowe pióre jest już gładkie, dodaję do niego 4 duże żółtka jaj, świeżo wyciśnięty sok z jednej pomarańczy, u mnie w sumie 120 ml, 50 g drobnego białego cukru i startą skórkę z jednej pomarańczy. Zawartość naczynia krótko mieszam do rozpuszczenia cukru i uzyskania w miarę jednolitego płynu. Wtedy przenoszę się z miską na kuchenkę, gdzie stawiam ją na garnku z niewielką ilością delikatnie gotującej się wody. Stale ubijam jej zawartość przez kolejne 10-12 minut, aż całość wyraźnie zgęstnieje i zacznie przypominać budyń. Nie przerywajcie mieszania, żeby w kurdzie nie wytworzyły się nieprzyjemne grudki. Ważne jest też, żeby krem osiągnął odpowiednią temperaturę, która powinna wynosić około 77 stopni. 10 minut powinno do tego w zupełności wystarczyć, ale jeśli macie pod ręką termometr kuchenny, śmiało go użyjcie. Po osiągnięciu odpowiedniej konsystencji i temperatury ściągam miskę z kąpieli wodnej i dodaję do niej 80 g masła. Robię to w 3 partiach i za każdym razem dokładnie łączę ze sobą zawartość miski przed dodaniem kolejnej porcji tłuszczu. Postępując w ten sposób nie będziecie mieć żadnego problemu z oddzielaniem się masła od masy z mango. Po dodaniu całego masła przelewam krem do osobnego chłodnego naczynia i dokładnie przykrywam jego powierzchnię folią spożywczą. Dzięki temu na wierzchu kremu nie wytworzy się nieprzyjemny kożuch. Jeśli chcecie wykorzystać kurt jako dodatek do innych deserów, przelejcie go do wyparzonego słoika i przechowujcie w lodówce. Ja pracę nad babeczkami rozłożyłem sobie na 2 dni, więc odkładam swój kurt najpierw do pełnego wystudzenia, a następnie do lodówki na całą noc. Po godzinie wracam do ciasta kruchego. Blat podsypuję odrobiną mąki, wykładam na nią ciasto i powoli, cierpliwie wałkuję je do uzyskania płatu o grubości około 3, maksymalnie 4 mm.
Na początku polecam ciasto delikatnie rozgniatać. To pozwoli mu się rozgrzać i ułatwi późniejsze wałkowanie. W czasie wałkowania obracajcie ciasto na blacie. Dzięki temu będziecie mieć pewność, że nie przywiera do powierzchni. Warto też od czasu do czasu obsypać wałek mąką, ale nie przesadzajcie z jej ilością. Użyjcie jej tylko tyle, żeby nie kleił się do ciasta. Po uzyskaniu odpowiedniej grubości zaczynam wycinać z ciasta krążki, którymi wyklejam swoje foremki. Rozmiary moich to 6 cm średnicy na górze, 4,5 na dole i 2 cm wysokości. Najlepiej użyć do tego czegoś, co jest delikatnie szersze od waszych foremek. Ja używam do tego szklanki po nutelli, ale równie dobrze sprawdzi się foremka do ciastek. Foremki przed wyklejeniem natłuściłem i opruszyłem kaszą manną. Znacząco ułatwia to wyjmowanie korpusów z foremek po upieczeniu. Z tej porcji ciasta powinniście uzyskać co najmniej 16 korpusów. Tak przygotowane trafiają do lodówki na 30 minut do lekkiego schłodzenia. Po tym czasie wyciągam je z lodówki i delikatnie nakłuwam w kilku miejscach, zarówno na ich dnie, jak i bokach. Dzięki temu nie będą rosnąć i deformować się w trakcie pieczenia. Następnie korpusy wykładam niewielkimi kawałkami papieru do pieczenia, które wcześniej dosyć mocno pogniotłem, żeby mogły się dopasować do kształtu babeczek. Tak przygotowane korpusy obciążam odrobiną ryżu. Podobnie jak w przypadku nakłuwania, zapobiegnie to ich deformacji w trakcie pieczenia. Zamiast ryżu możecie użyć suchej fasoli lub grochu ceramicznego. Blaszka z przygotowanymi korpusami trafia do piekarnika rozgrzanego do 180 stopni Celsjusza funkcji góra-dół na 15 minut. Po tym czasie wyciągam je z piekarnika i ostrożnie pozbywam się ryżu i papieru do pieczenia. Ponownie wkładam je do piekarnika i piekę w tej samej temperaturze przez kolejne 10 minut do uzyskania pięknego złotego koloru. Wtedy wyjmuję je z piekarnika i odstawiam do całkowitego wystudzenia w foremkach. U mnie pozostają w nich do kolejnego dnia, ale jeśli zależy wam na szybkim przygotowaniu babeczek, wyjmijcie je z foremek po około 20 minutach, kiedy całkowicie się zestalą. Kiedy wszystko jest już odpowiednio wystudzone, zabieram się za dekorację. Do dużej miski wlewam 150 ml zimnej 36% śmietanki i dodaję do niej łyżkę cukru pudru. Śmietankę ubijam na sztywno za pomocą miksera, a następnie przekładam ją do rękawa cukierniczego z tylką w kształcie gwiazdy i odstawiam na chwilę do lodówki. Kruche korpusy wyciągam z foremek i układam je na kratce. Robię to głównie po to, żeby pozbyć się niepotrzebnych okruchów. Każdą babeczkę wypełniam dobrze schłodzonym kurdem, który przełożyłem do rękawa cukierniczego. Jeśli macie pewną rękę, nie musicie używać rękawa i możecie rozdzielić krem za pomocą łyżeczki. Wybierzcie swoją ulubioną metodę. Korpusy wypełniłem do mniej więcej 3/4 wysokości, ale myślę, że spokojnie możecie użyć większej ilości kurdu. Górę babeczek dekoruję niewielkim kleksem ubitej przed chwilą śmietanki. Nie wyciskam jej na samym środku, tylko przy brzegu, żeby zostawić trochę miejsca na owoce, ale jeśli chcecie, możecie pokryć nią całą powierzchnię babeczek. Wybierzcie swój ulubiony sposób dekoracji. Na końcu na babeczkach układam po ćwiartce truskawki. Owoce delikatnie opieram o ubitą śmietankę w taki sposób, żeby jej nie uszkodzić. Gotowe babeczki możecie podać od razu, ale polecam odstawić je jeszcze na około godzinę do lodówki, żeby kurd mógł się całkowicie zestalić. Po tym czasie można już delektować się deserem. Kruche babeczki są chrupiące i naprawdę dają błyszczeć kremowi. Kurd stanowi idealne połączenie smaku mango i lekko gorzkiej pomarańczy. Śmietanka przyjemnie równoważy słodycz kremu, a truskawka nadaje wszystkiemu świeżości. Gotowe! Można się częstować. Dajcie znać, czy przepis wam się spodobał. Życzę wam smacznego i do zobaczenia w kolejnym filmie. Cześć!